To tworzy depresję. Całe życie żyłem w kłamstwie i to się jednak da zrobić? A zmieńmy perspektywę na chwilę. Trzeba ostrożnie z takimi rzeczami, bo tam łatwo jest odlecieć. System to nie tylko jest rząd, podatki. Bo to jest odwaga poznać siebie. Wyjść poza swoją strefę komfortu. A co gdyby poszerzyć strefę komfortu? To wszystko jest moja wina. Wojna moja wina, że partner pije moja wina. Wtedy jest piękne życie. I nie tylko twoje, ale każdej osoby, którą spotykasz na swojej drodze. 85% ludzkości tam cały czas lubi przebywać. Dziś jak sobie tak myślimy, to nas w kaftan zawsze. Tego nam bardzo wszystkim brakuje. Czego ja się tu naprawdę boję? Nie powiedzieliśmy jeszcze o najważniejszej rzeczy, na którą wszyscy czekali, mianowicie Inwestycja w zdrowie jest najważniejsza. W dzisiejszych czasach inwestycja we własne zdrowie ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wysokiej jakości życia. Ogrom stresów, życie w wiecznym deadline'ie, brak odpowiedniej ilości snu i mała aktywność fizyczna powodują nieustanne poczucie przemęczenia i nieraz brak satysfakcji z odnoszonych sukcesów. Warto uświadomić sobie, że plan naprawy własnego zdrowia to inwestycja długoterminowa, rozłożona w czasie. Początkowo efekty wprowadzania zdrowych nawyków mogą być ukryte, gdyż miarą jest nie tylko nasze samopoczucie, ale też wyniki badań naszego organizmu. Podejmij trud zadbania o własne zdrowie, bądź cierpliwy, a korzyści w postaci efektywniejszych działań w pracy, lepszego podejmowania decyzji i po prostu poprawy jakości życia z pewnością z czasem się pojawią. W dzisiejszym świecie natłok informacji jest bardzo duży. Tych informacji, filmów jest mnóstwo i czasami ciężko nam zweryfikować, które te informacje są wiarygodne. Dlatego specjalnie dla Ciebie zebraliśmy sprawdzonych ekspertów zdrowia i stworzyliśmy wraz z nimi poradnik zdrowia. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Magdalena Mleczkowska oraz Paweł Sado, twórcy projektu Świadomość Quantum 2.0. Od ponad 20 lat zgłębiają wiedzę z zakresu poszerzania świadomości. Prowadzą warsztaty i szkolenia, wykorzystując najszybsze i najskuteczniejsze procesy zmiany podświadomości. Pokazują, jak świadomie rozumieć życie, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał i być szczęśliwym w każdych okolicznościach. Widziałeś pierwszą część rozmowy z Magdą i Pawłem, która pojawiła się wczoraj na kanale? Jeśli nie, zajrzyj na kanał i nadrób zaległości. Życzę rozwojowego seansu. że wchodzimy na bankiet zwany życiem, na który mamy pełne menu możliwości. Wszystko jest dla nas dostępne. I wojna, i cierpienie, i radość, spokój, obfitość. I to jest tak samo dostępne. Nie jest ani bardziej, ani mniej, jest tak samo dostępne. Życie, tak zwane życie nas nauczyło, że o pewne rzeczy jest trudniej, że trzeba walczyć, trzeba się starać. W ogóle duże pieniądze to o matko, to jeszcze nie dla mnie. Albo jak już je mam, to kurde, co to teraz? To w co je zainwestować? A jak tu stracę, a może trzeba wyjechać, bo przecież zaraz wejdą do nas, to już słyszę datę, już premier koledze znajomemu mówił, że już wiadomo, że data jest 20 czerwca, za rok wjeżdżają. Nikt takich informacji nie ma. Nawet byście wzięli najlepszego wróżbita, astrologa na świecie, kogokolwiek, te osoby widzą jedynie strzępki informacji. Widzą pewien potencjał. Ale to, czy ten potencjał się zrealizuje, zależy od nas zależy. Bo jak zasilimy ten potencjał takim czarnowictwem, to on ma dużą większą szansę, żeby się zrealizować. Tak jak wrzucimy filmik na YouTubie i będzie tam coś kontrowersyjnego i to duża liczba ludzi podłapie, to automatycznie YouTube roześle to do wszystkich naokoło. I tak samo jest tutaj. Jak my to zasilimy, no to tworzymy to większym. I jest coraz bardziej widoczne i coraz bardziej widoczne dla wszystkich. A jak powiemy, że my na tą wojnę nie idziemy, bo w sumie to nas już nie interesuje, może wolę sobie, wracając do nomenklatury filmów, tym razem stawiam na komedię. Ja wolę komedię, wolę się trochę pośmiać. To będzie ci to prezentowane, bo o to w tym wszystkim chodzi. Tu nikt nie chce źle. Tu nikt nie jest zły. To my jedynie jesteśmy tymi, którzy osądzają coś jako złe albo dobre. I pierwszy poziom, można powiedzieć, wtajemniczenia to jest taki, że w ogóle widzimy, że jest coś, co nas kontroluje, że jest coś, kto tu ustala te warunki gry. I wchodzimy sobie na taki kanał jak do ciebie i zaczynamy słuchać po kolei. Mówimy, kurde, w sumie można inaczej żyć, można inaczej się odżywiać, można zmienić dietę, można zadbać o swoje zdrowie. Inaczej inwestować. Inaczej inwestować można zadbać o swoje finanse, żeby nie być ciągle w dupie, tylko żeby jednak wyjść z tej dupy. My tą dupą to nazywamy ten poziom na skali Hawkinsa, jeszcze raz ją tu poproszę, poniżej 200. Te wszystkie emocje jak strach, żal, wina, wstyd i tak dalej, to jest siedzenie w dupie.
I 85% ludzkości tam cały czas lubi przebywać. Mówię lubię, bo to jakby ktoś świadomie... Jest przyzwyczajony. Jest przyzwyczajony. To jest moje życie. Ja taki jestem, to potrafię, tego nie potrafię, to jest możliwe, to jest niemożliwe. To jest moje życie. Ale stabilnie. Tak większość ludzi żyje. Tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie przekonanie. I zmieniając to przekonanie na takie, które przywraca nam moc, okazuje się, że wszystko jest możliwe, wszystko potrafię, wszystko mogę, każdego mogę spotkać i wszystko mogę stworzyć. Ale robimy to na poziomie 200, mamy poziom odwagi. I myślę, że wiele odważnych decyzji też musiałeś, Grzesiu, podjąć w swoim życiu, żeby być tu, gdzie w tym momencie jesteś. My podejmujemy odważne decyzje też każdego dnia, a nie każdy chce te odważne decyzje podjąć. Ale to, co od początku mówimy, jeżeli my nie zaczniemy podejmować teraz odważnych decyzji, poszerzać tą swoją strefę komfortu, to można powiedzieć, życie zrobi to za nas. I to są ten układ planet sprzyjający, że my nie jesteśmy w stanie już się temu opierać, bo to jest za nas, to będzie to wywlekanie tych rzeczy spod dywan, to jest to, że my wiedzieliśmy, że one tam są. Te nasze podświadome przekonania, te nasze traumy, których doświadczyliśmy, z którymi nie chcemy się mierzyć. Ten partner 5. raz, zmieniam 5. raz partnera i ciągle to samo. Albo pracę, mówię, dobra, ta praca była beznadziejna, szef po prostu tragiczny, tak mnie cisnął, nie mogłem tam w ogóle nawet słowem się odezwać, to znajdę inną pracę, idę do następnej pracy, jest dokładnie to samo. Bo to nie jest tak, że ta praca, ten szef, ten partner jest zły. To też nie, że my jesteśmy źli, ale mamy pewne swoje schematy, które zawsze się będą materializowały. To my powołujemy je do życia. Jakby teraz sobie weźmiemy wszystko to, co do tej pory dzisiaj powiedzieliśmy i zaczniemy powoli to łączyć te kropki, że to my jesteśmy tymi, którzy powołujemy tą całą rzeczywistość do istnienia i poprzez swoje emocje, jak taką powiedzmy benzynę dolewamy do ognia w niektórych obszarach swojego życia, jak się skupiamy tylko na tym, co nam nie pasuje, co nam jest źle, to będziemy powodowali, że tego będzie cały czas w naszym życiu więcej. Na szczęście możemy, jeżeli się odważymy tylko, bo to jest odwaga poznać siebie. Odwaga zobaczyć, że to, co doświadczaliśmy przez całe życie, to tak naprawdę jest nieprawda. Że to była fałszywa tożsamość, w którą uwierzyliśmy. I dla niektórych to może być niekomfortowe. Jeżeli chcesz mi powiedzieć, że co? Że całe życie byłem okłamywany albo się okłamywałem? Że co? Że to, że uwierzyłem, że moja mama mi mówiła, albo mój tata, albo dziadkowie, albo środowisko, że tego się nie da zrobić, to co? To teraz nagle okazuje się, że całe życie żyłem w kłamstwie i to się jednak da zrobić? Myślę, że jest wiele osób, tak zwanych takich, wiecie, osób, które nas inspirują, które pokazują, że bez względu na to, jakie miałeś dzieciństwo, jakie miałeś okoliczności, czy masz ręce, czy masz nogi, cokolwiek, jesteś w stanie osiągnąć absolutnie wszystko, co chcesz. To mówimy o nich, że to są wielcy mówcy, wielkie osobistości i tak dalej, i tak dalej. Ale każdy, jeżeli... Jest taka jedna zasada też, którą rządzi się nasz wszechświat, że jeżeli ktokolwiek cokolwiek osiągnął, to znaczy, że ty też możesz to zrobić. Bo jest już droga wytyczona. I może to zrobić, a możesz pójść dalej. Ale nie zrobisz tego, jeżeli nie podejmiesz tego iluzorycznego ryzyka. Bo to nie jest żadne ryzyko, ale to jest postanowienie reagowania inaczej, podejmowanie innych decyzji, co wiąże się z pewnego rodzaju odwagą. Ale kiedy wychodzimy ponad ten poziom odwagi, czyli wychodzimy z tej tak zwanej dupy, w której siedzimy całe życie, to nagle zaczynamy widzieć, że tutaj jest całkiem inny świat. I tak jak są osoby, które mówimy, że kurde, no im to wszystko wychodzi. W czepku urodzone, no bogatemu to się byk ocieli. Ale to jest to nastawienie. To nie są zewnętrzne okoliczności. To jest to nasze nastawienie. Jeżeli uważamy, że nam się byk ocieli, to nam się ocieli. Jeżeli mamy, ale to jest myślenie z poziomu powyżej 200. Tak, i tutaj wkraczamy, ja tylko dokończę, w ten świat prawdziwych cudów. I zaczynamy doświadczać tych cudów i zaczynamy widzieć, że to na nas działa. I jak mamy potwierdzenie jednej, drugiej, trzeciej rzeczy, to jesteśmy coraz bardziej odważni. Mówimy, kurde, w sumie odważyłem się, wyszło z tego dużo fajnych rzeczy, to może pójdę krok dalej. I idę i wchodzę. Ja tak chciałam podsumować to, co się wydarzyło do tej pory, bo dużo zostało powiedziane, ale chciałabym mieć pewność, że taką esencję każdy zabierze ze sobą. Po pierwsze, jeżeli pojawia się jakiś kryzys, jakaś trudność, to jest tylko informacja, że za chwilę będzie nowe, jeśli
nie ucieknę od tego. I jeśli się tego nie przestraszę, jeśli nawet pomimo strachu, tak, dodam sobie odpowiednio dużo energii, żeby podjąć inną decyzję, żeby coś zrobić, żeby coś stworzyć, żeby iść dalej. Paweł nazwał to poszerzeniem strefy komfortu. Czasami właśnie używamy takiego określenia. Często się mówi w coachingach, wyjdź poza swoją strefę komfortu. A co gdyby poszerzyć strefę komfortu? Jak się poszerza strefę komfortu? Bardzo prosto. Podwyższając swoją energię. Podwyższając swoją energię w ciele energetycznym, w ciele fizycznym i zaczynają nam się poszerzać perspektywy i widzimy, że to już nie jest straszne. Jak mieliśmy 5 czy 6 lat, czy w ogóle byliśmy mali, leżeliśmy w ciemnym pokoju, to mogliśmy sobie wyobrażać, że w szafie jest potwór, tak? Baliśmy się czegoś. Albo poduszkiem. Albo pod łóżkiem. A dzisiaj mamy więcej lat. A dziś jak sobie tak myślimy, to nas w kaftan zawsze. No ale właśnie, dzisiaj już jesteśmy dorośli, leżymy w ciemnym pokoju i wiemy, że w szafie nie ma żadnego potwora. Bo zmieniła się nam perspektywa, zmieniła się nam świadomość. I tak samo potrzebujemy poszerzać swoją świadomość w każdym obszarze swojego życia. I jeżeli mamy szeroką świadomość, to nie ma rzeczy, której byś się przestraszył. Nie ma. Bo nie to ma jest czego się bać. Dokładnie. Dzisiaj te nasze szafy zaczynają się otwierać i widzimy, że nie ma czego się bać. Więc jeżeli pojawia się kryzys, problem, trudność, to jest tylko informacja, że za chwilę może być nowe, pod warunkiem, że idziesz dalej i działasz dalej i podejmujesz nowe decyzje. Druga rzecz, strach to jest tylko brak energii. Więcej energii w ciele fizycznym, w ciele energetycznym, czyli jak ją możemy zdobyć? No z jednej strony możemy zrobić sobie trening, pójść do lasu, poskakać i tak dalej, ale przede wszystkim więcej energii jest wtedy, kiedy rozszerza się nasza widoczność, tak? Czyli ja wiem, o co tutaj chodzi. I nagle ten mój lejek świadomości zaczyna się poszerzać i więcej energii do mnie schodzi. Więcej świadomości. To jest to poszerzanie świadomości właśnie swojej. Inni nazywają to światłem. Jakkolwiek to nazywamy. Chodzi o to, jak się czujemy ze sobą w tym momencie. Więc mam obowiązek zadbać o to, żeby się dobrze czuć. I wykorzystać wszelkie mi znane sposoby do tego, żeby podnieść swój nastrój. I od razu ta perspektywa zaczyna się poszerzać. Wchodzimy na poziom odwagi. Na poziomie odwagi, jak sama nazwa wskazuje, zaczynamy mieć gotowość do tego, żeby tworzyć nowe, żeby mówić tak życiu. Wtedy życie nam odpowiada też tak. Żeby reagować inaczej, żeby podejmować nowe decyzje, inne decyzje niż wczoraj i tak dalej, i tak dalej. System, o którym też była mowa, nie? Bo z punktu widzenia takich powszechnie dostępnych informacji patrzymy na system jak na coś złego. Coś, co nas doi z energii. Dokładnie. Zabiera nam energię. A zmieńmy perspektywę na chwilę. Na chwilę i na całe życie. My tak mamy od wielu lat i nam to bardzo służy. I widzimy, jak to służy też wszystkim osobom, z którymi pracujemy, czy na warsztatach, czy indywidualnie. Spójrzmy na system jak na ekosystem, w którym żyjemy. System to nie tylko jest rząd, podatki, decyzje polityczne czy wojny, ale też las. Wszystkie piękne doświadczenia, z których korzystamy, sztuka, wyjazdy, podróże, ludzie. To jest system. I teraz tak, mówimy, że system jest zły, chcemy wyjść. Ale czy ja chcę wyjść z takich możliwości, jak pójście do teatru? Czy chcę wylogować się z tego, że mogę pójść do lasu albo zamoczyć stopy w rzece? Czy nie chcę korzystać z tego, że pojadę sobie do innego kraju i spotkam kogoś sympatycznego, albo spróbuję jakiejś potrawy w innym kraju? To jest wszystko część ekosystemu. Więc zamiast skupiać się na tych rzeczach, które wydają się trudne, skupmy się na tych rzeczach systemu, bo wszystko jest systemem, które są piękne. To, że możemy tutaj siedzieć i porozmawiać, to, że pójdziemy sobie na kawę, to, że spotkamy kogoś, pojedziemy sobie wygodnym samochodem za granicę albo do innego miasta. To jest wszystko część tego ekosystemu. I skupiając się na tym, co jest trudne, poprzez nasz osąd, że jest trudne, będziemy widzieć w systemie, bo system tak działa jak lustro, będziemy widzieć więcej tych bolesnych rzeczy. Ale doświadczając, wchodząc, ciesząc się, bawiąc się tymi rzeczami, które uznajemy za wspaniałe, znowu, tak jak czy na Facebooku, czy tak jak w lustrze, będziemy widzieć więcej tego. Ale dalej to jest system, więc po co walczyć, po co się wylogowywać? Trzeba znać zasady gry i umiejętnie z tego korzystać. Wtedy jest piękne życie i nie tylko twoje, ale każdej osoby, którą spotykasz na swojej drodze.
bo tak to działa. Podobne przyciąga podobne. W lustrze widzisz tylko to, co jest piękne. Więc każda osoba, którą spotykasz, nagle się okazuje, że jest fantastyczna, piękna, szczęśliwa i potrafi sobie poradzić w swoim życiu. I każde doświadczenie, które spotykasz, tak samo. Myślę, że jesteś, Grzegorz, tego dobrym przykładem, ponieważ w ostatnich latach spotkałeś dziesiątki, setki osób, które dzielą się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami i z reguły to są doświadczenia takie, które są budujące i inspirujące innych. Ale właśnie to jest to, co też trochę inna perspektywa, bo dużo się słyszy o wyjściu z Matrixa, o wylogowaniu się z systemu i tak dalej, że to jest nasze dążenie. System nas więzi, a my musimy się z niego wydostać. I o ile film Matrix był genialny i super, zostały pewne rzeczy pokazane, ale jak zawsze w takich historiach, wiecie, 90% jest super, a 10% jest wpuszczaniem w kanał. I ogólnie sama konwencja rozwoju duchowego tak zwanego, takiego potocznie zwanego, z czym ludzie najczęściej utożsamiają właśnie taką samą świadomość, poszerzenie świadomości z rozwojem duchowym, to też jest pewnego rodzaju kanał. To też trzeba wiedzieć, że trzeba ostrożnie z takimi rzeczami, bo tam łatwo jest odlecieć. Naszą filozofią jest miej głowę w chmurach, ale nogi na ziemi. Czyli mamy tą świadomość, czym ta rzeczywistość jest. Mamy świadomość, jak działa ten system. Nie potrzebujemy się z niego wylogować, bo jednak z niego korzystamy. Mamy konta w banku, latamy samolotami, podróżujemy, spotykamy się. Mamy te social media, oglądamy mniej lub częściej, ale dzięki tym social mediom też możemy się dzielić wiedzą swoją z innymi i tak dalej. Więc ten system ma swoje plusy. Nie tak, że jest tylko źle. Natura cała i tak dalej. Same piękne rzeczy można powiedzieć. Więc może zamiast starać się walczyć z systemem, bo walka powoduje jedynie więcej walki, to być może wykorzystajmy go. W sensie nie dajmy siebie wykorzystywać, nie starajmy się wylogować, ale wykorzystajmy ten system, bo system, skoro on jest, to możemy go sami wykorzystać. Tak jak on działa, nie? Tak Bo to nie chodzi o oszukanie czegokolwiek, tylko wykorzystanie zgodnie z zasadami gry. Bo wiele osób z niego korzysta i sobie świetnie radzą. I jeżeli my wszyscy, mając taką, a nie inną świadomość, będziemy go wykorzystywali do celów, które uważamy za dobre, za wzniosłe, za budujące, dające większą świadomość ludziom, większą moc, pokazujące, że ludzie mają moc, to może spowodować tylko więcej w konsekwencji dobrego. Oczywiście z naszej strony to jest dobre, bo są też osoby, którym nie zależy zupełnie na tym. Więc to też będzie mały zgrzyt. Zawsze ktoś się znajdzie, komu się to nie spodoba. Że ktoś chce lepiej na przykład dla innych, że ktoś chce pokazać, że ta moc to nie jest na zewnątrz i szukanie całe życie jakichś zbawców, że ktoś przyjdzie. Tak jak rok temu czekaliśmy wszyscy na ten 23, czy to był 27 marca, taki ten szeroko zapowiadany i wszyscy spodziewali się, że nie wiadomo, co się wtedy stanie, że przyjdzie ktoś, kto nas wszystkich ocali, bo to jest kolejny świetny program po to, żeby ludzie nie ruszyli się z miejsca, bo po co ja mam coś robić, jak przecież przyjdzie i zrobi za mnie. To możemy wam ze 100% pewnością teraz powiedzieć, że nikt za was nigdy nic nie zrobi. Nie ma takiej możliwości. Sami, stety albo niestety, musicie sami to zrobić. Ale co jest w tym dobrego? Że jak zaczniemy sami robić i zobaczymy tego efekty, to zaczniemy budować krok po kroku świadomość własnej mocy i przestaniemy być zależni od kogokolwiek z zewnątrz i przestaniemy być zależni od jakichkolwiek autorytetów, od jakichkolwiek rządów. Nie będzie nikogo, kto byłby dla nas autorytetem. I to zawsze też polecamy. Autorytetem możesz być sam dla siebie. Oczywiście, zawsze można się inspirować. Zawsze można podglądać, jak to inni robili i tak dalej. Nie po to, żeby za nimi podążać, tylko po to, żeby tworzyć swoje drogi, tworzyć swoje ścieżki, swoje rozwiązania. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Nie żeby naśladować, żeby kopiować i tak dalej, ale żeby wziąć, co dla ciebie działa. My tak zawsze całe życie robiliśmy. Coś dla mnie działa, biorę, tu sprawdzę, tu przetestuję. Po czym braliśmy to poprzez swoje doświadczenie, sprawdzaliśmy, co działa i teraz możemy się tym dzielić na różnego rodzaju programach, na różnego rodzaju kanałach, na swoim kanale, bo wiemy, że to od nas zależy, nie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Teraz tak, 80% to jest to, co się dzieje w twoim umyśle. To, co się dzieje w twoich emocjach. 20% to narzędzia, które wykorzystujesz na zewnątrz.
Dlatego mówimy cały czas o tej mocy i o powracaniu do siebie. Bo możemy korzystać z terapii, z suplementów, z diety, z ćwiczeń, z różnych programów. Jak najbardziej warto. My też korzystamy, coraz mniej teraz, ale 80% to jest to, jak ty się czujesz. To, jakie ty masz przekonania. To, jak ty reagujesz na świat. Od tego zależy twoje szczęście, jakość twojego życia i te wszystkie zasoby, które jako efekt uboczny przychodzą do twojego życia, do twojej rodziny. Czyli finanse, czyli zdrowie, szczęście. Wszystko to, co każdy chce z nas mieć, tak? Bo oczywiście każdy z nas mniej lub bardziej utożsamia na pewnym etapie. Jak będę mieć pieniądze, to będę szczęśliwa. Jak będę w tym związku, to będę szczęśliwa. Jak wyzdrowieję, to będę szczęśliwa. I tak dalej, i tak dalej. Ale to są rzeczy niezależne. Szczęście to jest jeden proces, który tworzymy w sobie. Pieniądze to jest drugi proces. Relacje, kolejny proces. Zdrowie, kolejny proces. One są niezależne ze sobą. I znowu to jest też taka pułapka. Jeżeli mamy ten syndrom, będę szczęśliwa, gdy... to się nigdy nie wydarzy. Albo ta droga będzie bardzo bolesna i bardzo trudna. A kiedy zaczniemy rozumieć, że jedną z zasad gry jest potraktowanie tego osobno, czyli moje szczęście to jest 80% mojego dnia, co ja robię dla siebie, co ja robię ze sobą. I chciałabym tutaj też rozróżnić, bo często właśnie kiedy zaczynamy mówić, muszę się zająć sobą, muszę pokochać siebie, muszę mieć czas dla siebie, tak, to wchodzimy w taką znowu ślepą uliczkę. Tworzenie czegoś dla siebie, tworzenie czasu dla siebie, kochanie siebie, zajmowanie się sobą nie jest w oddzieleniu od kochania innych, od bycia dla innych, od tworzenia wartości dla innych. To jest to samo. Więc jeżeli mam taki pomysł dzisiaj, jeżeli ktoś jeszcze ma taki pomysł, a ja wiem, że każdy ma taki pomysł na pewnym etapie swojego życia, bo ja też tak miałam. Że zamykam drzwi i mówię, ja teraz medytuję, ja się teraz zajmuję sobą, ja będę asertywna, będę mówiła nie, odetnę się od wszystkich toksycznych ludzi i będę stawiać granice, to jesteśmy w tak zwanej dupie, jak to Paweł nazwał. Dlaczego? Co ja mogę stworzyć, będąc zamknięta i odseparowana od innych? Po pierwsze granice. Stawiam granice. Jak jest granica, to ja nie mogę poza nią wyjść. Nie tylko ktoś nie może wejść, ale ja też nie mogę wyjść poza nią, więc jestem zamknięta w takim słoiku. Nie tylko ja jestem zamknięta w słoiku, jestem ograniczona tylko do wielkości tego słoika, ale też zamykam wszystkich innych w słoikach. Ten jest zły, ten jest toksyczny, ten jest niedobry. Nie ma czegoś takiego jak toksyczni ludzie, bo wszystko jest lustrem. Jeżeli uważam kogoś za toksyczną osobę, to najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, w 100%, bardzo siebie za coś nie lubię. Bardzo w sobie czegoś nie szanuję. Bardzo w sobie czegoś nie akceptuję i nie toleruję. I widzę to w tej osobie, którą nazywam toksyczną, bo wszyscy w internecie tak mówią. Bo to jest takie popularne. Stawiaj granice. Odetnij się od toksycznych ludzi. Odwepnij się od wampirów energetycznych. Jak to będziemy robić, to nigdy nic się w naszym życiu nie zmieni. To jest kolejna zasada gry. Wszystko jest moim odbiciem. Wszystko jest moim odzwierciedleniem. Jak zacznę to rozumieć i zacznę się z tym porozumiewać, to nagle się okaże, że nic nie ma nade mną władzy, nic mi nie zabiera energii, nic nie jest trudne, nikomu nie muszę mówić nie, bo wszystko jest wspaniałe, co do mnie przychodzi. Po prostu tak to działa. Więc ja wiem, ile teraz jest coachów w internecie, ile jest poradników, ile jest kanałów takich, które mówią, jak żyć. Filtrujmy internet, bo jest naprawdę tyle głupot. Z jednej strony fajnie, bo coraz więcej zaczyna się interesować tym tematem i każdy, kto czegoś się nauczy, będzie się dzielić w internecie. Ale z drugiej strony filtrujmy, czego się uczymy. Tam, gdzie jest jakakolwiek granica, tam, gdzie jest stawianie siebie ponad innymi, tam, gdzie jest walka z czymś albo próba ucieczki, to nie jest ten kierunek. Chciałam tutaj też nawiązać do depresji. Bo zaczęliśmy mówić trochę o słońcu na początku, nie dokończyliśmy tematu. Zaczęliśmy mówić o tych granicach i o energii. Dlaczego dzisiaj tak wiele osób doświadcza depresji? Bo to jest plaga, tak? To jest choroba numer 1 chyba na świecie. Jest tak? Niedługo będzie na pewno. Niedługo będzie. Tak, ja mam najdłuższą ciszę w historii tego programu. Przejęliście program, ale dobrze się was słucha, więc wam oddałem. Tak, to depresja jest
ogromnej ilości. Ja ciągle dostaję jakieś też informacje o ludziach, których już nie ma, a jeszcze wiedziałem, że 2-3 miesiące temu byli i dostaję jakimś rykoszetem informację, że ktoś sobie z sobą, ze światem, z informacjami nie poradził, nie potrafił z tym pracować. Nie słuchał takich rozmów najprawdopodobniej, nie miał poszerzonej świadomości. Można by tu pewnie wiele mówić. Coś się wydarzyło, co doprowadziło do tej depresji, a później finalnie często do śmierci również niestety. Więc jest tej depresji dużo, samobójstw bardzo dużo. Dlaczego? Mówisz o Słońcu. To jest połączone? Myślę, że też nie bez znaczenia właśnie jest to, co się dzieje na Słońcu. Kto śledzi, ten wie, jeżeli chodzi o chociażby rezonans Schumana, czy różne teraz jest wiele stron, które pojawiło się, które na bieżąco monitorują właśnie różnego rodzaju wybuchy na Słońcu, czego skutkiem są burze geomagnetyczne. Zresztą niedawno mieliśmy bardzo silne i co się teraz wzmaga. Ogólnie w ostatnich dniach, miesiącach mieliśmy dużo różnego rodzaju wybuchów na Słońcu, takich ekstremalnie wysokich. To pole geomagnetyczne, jeżeli ono się w dość szybkim czasie zmienia, to ma to wpływ bezpośrednio na nasz organizm. Mało tego, zmiany w magnetyzmie Ziemi mają głęboki wpływ, jeżeli chodzi o produkowanie stresu na poziomie komórkowym w naszym ciele. W wielu miejscach na świecie były prowadzone badania różnego rodzaju, które pokazują, że po takiej burzy geomagnetycznej w ciągu 2 tygodni, to były brytyjskie badania, wzrost pacjentów w szpitalach psychiatrycznych był odnotowany na poziomie ponad 36%. 36% więcej niż normalnie tydzień po wybuchach na Słońce. I to już jest mierzone, było opublikowane w British Journal of Psychiatry, gdzie dosłownie łączy się ten fakt, że wzrasta liczba osób chorujących na depresję zaraz po wybuchach na Słońcu. Czyli te wszystkie stany związane z poczuciem niepokoju, rozdrażnienia, wahań nastroju i tak dalej są bezpośrednio skorelowane z tym, co się dzieje na Słońcu. A że jesteśmy w takim kolejnym cyklu słonecznym, który jest bardzo aktywny, jest dużo aktywniejszy niż się spodziewano i to jest ten kolejny czynnik, który nas dotyka, bo raz mamy układ planet, 2 mamy to Słońce, które cały czas tam dodatkowo nas stymuluje, no i my nie jesteśmy obojętni wobec tego. Więc też nawet były badania na temat serca, że nasze serce w czasie, kiedy na Słońcu zachodzą różnego rodzaju wybuchy, różnego rodzaju zmiany, tak samo reaguje. Reaguje nawet kilka dni przed, zanim się podniesionym ciśnieniem, zanim się taki wybuch zacznie i kilka dni po. Wiele przypadków zawałów serca w ostatnich latach spowodowane jest też wzmożoną aktywnością na Słońcu, więc to dodatkowo gdzieś nas stymuluje. My lubimy mówić o tym jako wzrastającej też energii i wibracji Ziemi, że to jest takie dodatkowy gdzieś taki wiatr, który nas pcha do przodu. Tak jak ten układ planet daje parę procent do przodu, to Słońce daje nam parę procent do przodu i to powoduje, że wszystko w naszym życiu przyspiesza. Wszystkie te historie, które kiedyś zajmowały nam rok czy parę lat, żebyśmy do czegoś doszli, na coś wpadli, teraz czasami wystarczy tydzień, dzień, kilka godzin. Te nasze tak zwane manifestacje mogą się zadziewać w mgnieniu oka, bo po prostu panują sprzyjające okoliczności. I dla jednych nie będą to wcale sprzyjające okoliczności, bo dla osób, które żyją permanentnie poniżej tego poziomu 200, czyli są w tych emocjach strachu, lęku, złości, gniewu i tak dalej, to te czynniki zewnętrzne będą dodatkowo to stymulowały, czyli będą to powiększały. Natomiast na drugim biegunie, bo zawsze mamy wybory, możemy sobie przeskoczyć, po prostu podejmując inne decyzje, reagując inaczej, podejmując inne wybory i wybierając z tego menu, które na skali Hawkinsa jest powyżej poziomu 200, to też będą wzmacniane tego typu różnego rodzaju nasze uczucia, różnego rodzaju nasze zachowania. Czyli za każdym razem będziemy dostawali tego więcej i szybciej. Pytanie, w którą stronę wybierzemy się patrzeć. Bo to od nas koniec końców zależy. Tylko od nas. Sytuacje zewnętrzne, jeszcze raz powtórzę, będą prezentowane, będą się nam pokazywały. Ale to my jesteśmy tymi, którzy wchodzą na ten bankiet zwany życiem, do tej restauracji, gdzie jest wszystkie dania na świecie, przychodzi kelner i my składamy zamówienie. Więc ten kelner nie jest zły, że on potem przychodzi z kuchni i przynosi nam na talerzu podany posiłek, który zamówiliśmy.
też nie chodzi o to, że my jesteśmy źli, że co ja zamówiłem w takim razie. Czyli rozumiem, że w takim razie to jest moja wina. To wszystko jest moja wina. Wojna moja wina, że partner pije moja wina, że tutaj dzieci mnie nie szanują, to moja wina, mam rozumieć. Tak? Tak z reguły jest takie pierwsze spostrzeżenie. Ale to nie jest twoja wina, to jest niczyja wina. Nie trzeba cię naprawiać, bo też nie jesteś zepsuty. Ale wystarczy zauważyć, że być może w 99% jednak te tak zwane twoje świadome decyzje, to wcale one nie są świadome. Działają na podstawie mechanizmów, których się wyuczyłeś, na podstawie przeszłych doświadczeń, na podstawie z reguły naszego całego dzieciństwa, gdzie się zaprogramowaliśmy do 7 roku życia. I te programy są tylko i wyłącznie teraz odtwarzane. Jakbyśmy puścili taśmę magnetofonową dla tych, co pamiętają, starszych trochę osób, albo płytę CD byśmy puścili i ona odgrywa cały czas tylko, co tam jest nagrane. Na szczęście. Tak jak na taśmę magnetofonową możemy ją sprzewinąć sobie, albo na płytę możemy nagrać nowy materiał. I właśnie to robimy i to wszystkim pokazujemy, że mogą zrobić. Można nagrać nowy materiał, tak żeby już więcej nie obwiniać nikogo na zewnątrz, nie obwiniać siebie, ale zacząć tworzyć takie życie, jakie jesteśmy w stanie. Myślę, że możemy podsumować tą metaforą, która tutaj muzycznie zabrzmiała, że możemy nagrać to swoje życie na nowo, na tą taśmę magnetofonową, bo ona tutaj padła. Dla starszych osób to będzie oczywiste, dla młodszych to może będzie niespodzianka, czym jest taśma magnetofonowa. To MP3. Albo VHS. MP3 dokładnie. Można to życie na nowo stworzyć. Myślę, że ta świadomość dziś poszerzona, udało się. Myślę, że ponad godzinny Dawid się śmieje. A mogłabym coś dodać? Myślę, że długi materiał znowu nagrany, także świadomość poszerzona. Ja dzisiaj więcej słuchałem niż mówiłem. Dziękujemy. Bo to też była dla mnie lekcja. Odnajdowałem się tutaj w tych historiach waszych i historiach pewnie waszych pacjentów z wielu. Magda pyta, czy może coś dodać, więc to nie mogę ci powiedzieć, że nie, bo po to tutaj przyjechaliście dzisiaj kilkaset kilometrów, żeby tak. dzielić się tą wiedzą. Tak, no bo też chcemy, żeby było jak najlepsze zrozumienie tego, czym chcemy się tutaj podzielić. Wspomnieliśmy o Słońcu, o wybuchach na nim i o zmianie pola magnetycznego. I to jest cenna informacja, więc jeżeli pojawiają się jakieś dolegliwości fizyczne, to najprawdopodobniej może to być przyczyną, ale nie chodzi o to, żeby obwiniać teraz Słońce albo obwiniać klimat, bo fizycznie problemy pojawiają się tylko dlatego, że ja nie byłam świadoma, co powinnam dla siebie robić. Bo oczywiście możemy przejść po nitce do kłębka, tak? Choroba fizyczna jest na skutek skumulowania emocji w ciele. Skumulowanie emocji w ciele jest na skutek braku pracy z energią swojego ciała. A brak pracy z energią swojego ciała jest na skutek schematów, które powtarzamy przez całe swoje życie. To robię, tego nie robię. To wybieram, tego nie wybieram. Tutaj doświadczam bólu, a tu doświadczam szczęścia. Bo każdy z nas ma takie miejsca, gdzie jest trudno i na tym się najbardziej skupiamy i powiększamy to, tak, do granic możliwości, ale też mamy miejsca, gdzie jesteśmy szczęśliwi, gdzie jest nam łatwo, gdzie jest nam lekko. Więc tam mamy dokładnie formułę, jak zbudować swoje szczęście i sukces, ale rzadko tam większość osób zwraca na to uwagę. Więc dlaczego pojawiają się te objawy fizyczne czy depresje? Bo czym jest depresja jeszcze? Depresja to jest po pierwsze brak energii. Jak sobie spojrzymy na skalę Hawkinsa, to jest gdzieś obszar apatii. Więc to jest brak energii, brak świadomości, brak celu w życiu. Tak? Często się mówi, zresztą psychologia też tak to tłumaczy, że depresja jest chorobą braku celu. Ale dlaczego jest brak celu? Bo jest ciągłe skupienie na ja. Ja tu celowo pokazuję czubek swojego nosa. Tak? Kiedy skupiam się, i teraz tak, popatrzmy też na branżę duchową, że tak powiem. Ile osób, które uczy tak zwanej duchowości czy świadomości, cierpi na depresję? I one o tym oficjalnie mówią. Depresja to jest tylko i wyłącznie skupienie na sobie. Ja czegoś nie mam, ja czegoś się boję, ja czegoś doświadczam, ja czegoś nie dostaję, ja czegoś nie umiem, ja coś muszę i tak dalej. Jest ja. A prawdziwa świadomość bycia tutaj w 3D
to jest zrozumienie, że jest ekosystem. I to czym ja się dzielę, to co ja tworzę, no też powtarzam słowo ja oczywiście, tak, ale chodzi mi o takie wyjście poza siebie. To jest ta miłość do siebie i do wszystkiego innego na zewnątrz. To jest akceptacja siebie i akceptacja wszystkiego na zewnątrz. To jest tworzenie wartości dla innych. To jest dzielenie się tym, co mam z innymi. To jest skupienie się na tworzeniu czegoś dobrego w świecie. Przed rewolucją przemysłową, o której wspominaliśmy, ile było przypadków depresji? Dużo mniej niż dzisiaj. Tak? Dlaczego? Każdy był zajęty pracą. Już nie chodzi o to, żeby wchodzić i skupiać się na szczegółach. Tak, byli zajęci pracą, bo byli zmuszani do roboty. Każdy miał jakiś cel. Każdy tworzył coś dla swojej rodziny. Każdy coś wypracowywał. Każdy był czymś zajęty. Każdy działał, każdy się ruszał. A dzisiaj? Dzisiejszy klimat instagramowy, facebookowy, technologiczny, klimat nawet duchowości. Jak jest sprzedawany? Skup się na sobie. Tylko ty, twoje potrzeby, twoje wartości. Ty jesteś najważniejszy. I to tworzy depresję. Jest prawda, ale jakbyśmy znowu tą skalę Hawkinsa wzięli, tak. To jeżeli będziemy podchodzili do tego, że ja jestem najważniejszy z tego poziomu poniżej 200, tak, że to tu jest ślepa uliczka i to tutaj daleko nie zajedziemy. Ale jeżeli będziemy do tego podchodzili z poziomu powyżej 200, gdzie jestem ja najważniejszy, ale to przez to rozumiem, że też wszyscy inni, bo wiem, że wszyscy inni są tylko moim lustrem, moim odbiciem, więc tutaj nie ma lepszy, gorszy, mądrzejszy, głupszy i tak dalej, biedniejszy, bogatszy, tylko wiem, że to, co ja widzę na zewnątrz tylko i wyłącznie pokazuje mi to, co mam w sobie. Więc możemy do każdej sytuacji życiowej podchodzić, patrząc tylko i wyłącznie na tą skalę i ona jest świetnym narzędziem. To nie jest żaden punkt odniesienia, to nie jest żaden autorytet, można powiedzieć, ale to jest fajne narzędzie, żeby zobaczyć, w jakich obszarach swojego życia, gdzie ja jestem. Bo możemy być w różnych obszarach swojego życia, na różnych poziomach. Inaczej podchodzić do pracy, do relacji, do swojego zdrowia i tak dalej. Myślę, że mimo wszystko nie powiedzieliśmy jeszcze o najważniejszej rzeczy, na którą wszyscy czekali, mianowicie jak sobie radzić w tych dość dynamicznie zmieniających się czasach. Więc ja tutaj tylko tak wrzucę, bo ja bardzo lubię, jak na nasze warsztaty przychodzi ktoś, kto mówi, że ma depresję. Jeden dzień i depresja znika, odstawia tabletki i nigdy już do tego nie wraca. Bardzo lubię, jak przychodzi ktoś na warsztaty i mówi, że ma myśli samobójcze. Jeden dzień i sprawa załatwiona. To jest kwestia energii, kwestia skupienia się nie na sobie, ale na wszystkim, co jest ważne w tym życiu i na zrozumieniu tego, co się dzieje. To jest jednodniowa praca. I coś takiego jak depresja przestaje istnieć, bo zaczynamy rozumieć, o co tutaj chodzi, zaczynamy napełniać się energią i zaczynamy widzieć, że nie chodzi tylko o czubek mojego nosa, ale o wartość, jaka się tworzy dla wszystkich. Więc może w nawiązaniu do tego tak. Powiemy też, co można zrobić tak po prostu teraz, zacząć, bo musicie wiedzieć, że wszystkie narzędzia, jakie potrzebujemy do takiej zmiany, to już mamy je w sobie. To jest kwestia gdzieś tam nie dodawania sobie nowej wiedzy, ale gdzieś odkrywania pewnych poziomów. Oczywiście są dłuższe i krótsze drogi do tego, żeby to w sobie odkryć, ale chociażby teraz, szczególnie w takich czasach, warto na przykład skupić się, jak dodać sobie tej energii. Piękną energią jest energia tworzenia, czyli na przykład skupienie się na swojej pasji. Robienie rzeczy, które lubimy robić, które dają nam radość, które dają nam energię, które jak robimy, to czujemy, że żyjemy. I to mogą być przeróżne rzeczy. To może być gotowanie, to może być malowanie, to może być tańczenie, ale powrócenie do tego, bo wiele osób, jestem przekonany, że ma pasję albo miało, ale porzuciło ją. Bo wiadomo, każdy może teraz napisać 3 wymówki, jakie ma, dlaczego nie realizuje swojej pasji, czas start. Każdy na pewno znajdzie bardzo przekonującą wymówkę, która jest koniec końców tylko wymówką. My wiemy co, to są pieniądze, czas, dzieci, rodzina, obowiązki, praca. Każdy ma to samo na liście. Więc jednak fajnie by było znaleźć ten czas, żeby gdzieś zacząć realizować i doświadczać przede wszystkim tych stanów związanych z robieniem tego, czego kochamy, bo to sprawia, że automatycznie się podnosimy.
Kolejną rzeczą jest przebywanie na łonie natury. Też bardzo prosta rzecz, gdzie też pewnego czasu nam w ogóle zabronili tego robić. Do dzisiaj nie wiadomo, o co chodziło, ale nie można było chodzić do lasu, ale jednak las jest cudowną przestrzenią, gdzie kiedy mamy taki natłok myśli, kiedy czujemy się rozdygotani, nie wiemy, co ze sobą zrobić, to fajnie jest udać się do lasu, a nawet zdjąć sobie buty. My często chodzimy czy biegamy boso. Nie ma w tym nic dziwnego w dzisiejszych czasach. Ludzie już nie patrzą się krzywo. Myślę, że każdy to rozumie. Nie ma się też czego wstydzić, ale las pozwala nam zsynchronizować się z tym. Też mówiliśmy o rezonansie Schumana. Jeżeli on jest rozdygotany, w sensie mamy duże skoki na rezonansie Schumana, to odczuwamy. Ziemia pozwala nam tak zwanie uziemić się, czyli tą zsynchronizować. Więc to jest taka forma takiej kąpieli, gdzie możemy się w tym lesie zanurzyć i wyciszyć też ten zgiełk myśli, który mamy w sobie. Tak, czyli w przypadku na przykład wybuchów na słońce, tak żeby używać tych samych terminów, które się pojawiły dzisiaj, kiedy zmienia się magnetyzm Ziemi, nasz magnetyzm potrzebuje też się do tego dostosować, żeby nie chorować fizycznie, no bo ciało musi jakoś odreagować, tak? Kiedy wszystko naokoło zaczyna działać inaczej, a ono się do tego nie dostosowuje. Więc taka prosta rzecz, jak Paweł powiedział, ściągnąć buty i pochodzić po ziemi. Nie? A najlepiej w lesie, żeby się tak zanurzyć w tym, to wtedy ta energia pięknie się wyrównuje. Tak, jeżeli jest problem z wyjściem do lasu, bo jest daleko, to nawet kwiaty, które mamy w domu, czy zwierzaki nasze, one też nam pomogą zsynchronizować się z tą energią natury. Kolejną rzeczą, o której możemy pomyśleć, to przede wszystkim też selekcja materiałów, które przeglądamy na internecie. Bo rozumiem, że większość osób już telewizora nie ma albo rzadko korzysta, ale jednak ten internet mamy. I tak jak mówisz, nieraz takie nawet powiedzmy niechciane obrazki do nas trafiają, że przecież nie chcę wcale tego oglądać, no ale jednak jakoś to po pierwsze trafiło, po drugie otworzyłem i po trzecie zareagowałem w taki, a nie inny sposób. Więc to też ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach warto selekcjonować te materiały, które gdzieś oglądamy, które są nam prezentowane, bo to od tego też zależy, czego będziemy mieć więcej. Koniec końców zasilamy to, na czym się skupiamy. Więc na przykład ty wspomniałeś o tym, że dostałeś jakiś obrazek biednego dziecka z Gazy, tak? Co w przypadku właśnie, gdy trafi do nas taka wiadomość, taki news, takie zdjęcie. Pierwsza rzecz, którą ja bym zaproponowała, to głęboki wdech i zadać sobie pytanie, czego się wystraszyłam. Nie chcę tutaj nikogo uczyć, że dobra, to teraz doceń piękno tej sytuacji i zaakceptuj, że ktoś sobie tak wybrał, tak? Może to jeszcze nie jest ten poziom, ale czego ja się tu naprawdę boję? Bo czy ja się boję, albo przeraża mnie to, że ktoś głoduje, czy tak naprawdę boję się czegoś, co może się wydarzyć w mojej rodzinie? Tak? Bo jeżeli konflikt, kryzys, wojna dzieje się daleko, nawet za granicą, ale to jest daleko dalej, to mnie osobiście, personalnie nie dotyczy. Ale widząc to zdjęcie, widząc ten opis, włącza mi się jakiś schemat, jakiś strach przed czymś. Coś, co się wydarzyło już w moim życiu, w przeszłości. I nie chcę, żeby się powtórzyło drugi raz. Dla mnie albo dla mojej rodziny. Więc czego ja się tak naprawdę boję? I ta świadomość pozwoli mi pójść krok dalej, żeby zrozumieć, co się tutaj tak naprawdę dzieje. I wychodzimy ze schematu reakcji, tak, że ja się boję, biedne dzieci chorują, głodują i tak dalej. To nie jest przyjemne, oczywiście. Dla nikogo nie jest przyjemne, ale co mi to miało pokazać? Przy czym potrzebowałam się zatrzymać i co potrzebowałam zrozumieć w sobie? Czego nie lubię w sobie, czego się boję w sobie, czego się boję, że może się wydarzyć w moim życiu. Bo to zawsze chodzi tylko o to, co mam przed swoim nosem, a nie to, co się dzieje dalej za granicą. Zawsze. To jest tylko wtórne, więc tu jeszcze bym dodał jedną rzecz, jedno narzędzie takie, jaką jest obecność i uważność. Bo tego nam bardzo wszystkim brakuje. Nie jesteśmy obecni, bo nie potrafimy się skupić nawet na chwilę czasami na jakimś jednym zadaniu. Tu mail, tu telefon zadzwoni, tu wiadomość, tu coś się dzieje. Cały czas coś się dzieje. A kiedy nie jesteśmy obecni, to też nie mamy tej uważności na to, co naprawdę się tu dzieje. A nie tylko to, co nam tutaj podsuwają. Tylko co za tym się kryje, jaki ładunek energetyczny za tym jest, co tak naprawdę, o co tutaj naprawdę chodzi. Więc ta obecność i uważność to jest takie
chwilowe zatrzymanie się i spojrzenie na sytuację albo z boku, albo z góry. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy, wezmę sobie mojego tutaj asystenta, jak kiedy jesteśmy u podnóża góry, no to nie mamy zbyt dużego oglądu tej sytuacji. Nie widzimy, co się dzieje, zasłaniają nam widok drzewa, inne góry i tak dalej. No i widzimy tylko do krawędzi, tak? To, co jesteśmy w stanie zobaczyć. Widzimy tylko do najbliższej przeszkody. I nie jesteśmy w stanie sięgnąć dalej. Nie wiemy, co jest za rogiem, nie wiemy, co jest za rogiem wyżej. Nie wiemy, gdzie ta sytuacja nas doprowadzi. Tak. Czy ja uważam, że to jest krok w tył, a być może ten krok w tył to jest 10 kroków w przód tak naprawdę, tylko patrzyłem ze złej strony. Ale kiedy jesteśmy tutaj, tu jest ten moment, w którym obserwujemy tą sytuację i faktycznie widzimy ją taką, jaka ona jest, a nie taka, jaka ona się wydaje być. Bo tu mamy już ogląd i tu widzimy wszystkie możliwe rozwiązania, wszystkie możliwe sytuacje, co może z tego wyniknąć. Mamy tą chwilę na zatrzymanie się przed tym, jak wybiorę zareagować na tą sytuację. To już tworzy zupełnie inne scenariusze i zupełnie inne rozwiązania dla nas. I mimo, że to nie będzie naturalne i mimo, że się będziemy łapać jeszcze raz po raz na to, że zareagujemy nie tak jak trzeba, to już sam fakt zobaczenia, że zareagowałem nie tak jak trzeba, że mógłbym następnym razem może zareagować inaczej, już jest tym potężnym krokiem do przodu. Więc za nic się nie oceniajmy, nie osądzajmy się, że zrobiliśmy, już słuchałem i znowu co zrobiłem, bo to jest samobój, wtedy sobie szalamy podwójnego. Raz, że zrobiłem nie tak jak trzeba, a dwa, że sobie jeszcze kopię się za to dodatkowo, bo do tego mamy znakomite predyspozycje, żeby sobie jeszcze wzajemnie dowalać. Jak nie innym, to jeszcze sobie dowalamy. Więc uważność i obecność, bo to rodzi świadomość. A świadomość, czyli to poszerzenie, ten nasz lejek robi się coraz szerszy i widzimy rzeczy coraz bardziej, no może nie tyle z wyższej, co z innej perspektywy. I zaczynamy postrzegać, czym ta rzeczywistość naprawdę jest. To daje nam ostatecznie to zrozumienie i łatwość i lekkość poruszania się w tym świecie, bo życie może być lekkie, łatwe i przyjemne, jeżeli tylko tak zdecydujemy. Nie jak zdecydują oni, czy jacyś inni, czy on, czy ktokolwiek. W moim życiu jest teraz zawsze jakaś osoba, która decyduje i gdyby nie on, to by było inaczej. To zawsze jesteś ty. To niewątpliwie było najdłuższe nasze nagranie. Nawet nie zerknąłem na zegarek, ale to czuję. Ale dziś byłem niewątpliwie również uważny i obecny do samego końca. Teraz chyba mogę sobie zerknąć na zegarek i widzę, że przekroczyliśmy 2 godziny. Tak mi się wydaje, Dawidzie. Ale było tu bardzo dużo było. Bardzo szerokie to menu, bardzo długi stół. Wyciągnijcie z tego tylko to, co potrzebujecie dla siebie, bo każdy z was jest w innym momencie, w innym miejscu i myślę, że mogą być różne komentarze pod tym filmem, tylko dlatego, że macie różne poziomy świadomości, ale życzymy wszystkim, myślę, żeby jeśli chodzi o poziom świadomości Hawkinsa, być powyżej 200 i myślę, że tak możemy dzisiaj zakończyć naszą rozmowę, która mogłaby się ciągnąć, mam wrażenie, przez kolejne minuty i godziny, bo macie mnóstwo doświadczeń. Mi się tego słucha bardzo dobrze i biorę też z tych waszych historii do siebie te elementy, które będę stosował w najbliższych dniach i tygodniach. Dziękuję, Magdo. Dziękuję, Pole. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej. Hej. Cześć. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. I mamy takie czasami, że... A kto ich nie ma? Ja wiem, jak to się montuje te filmy. Tu możemy wam tekst wypuścić, można to czytać. Dzień dobry. Maciej Orłoś. Przecież my się nigdy tekstu nie trzymamy, to jest, wiesz, to przeleci i tylko się pogubimy. Nie to co ja. Ja scenariusza się trzymam. Panowie bez włosów, pozdrawiam. To dlatego nam rozsunęli krzesła. Widzę, że jakaś jest separacja. Bo być może... Zatrzymajmy się tutaj, bo trochę mówimy głupoty, więc... Więc jak będziesz miał ochotę mi przekazać pałeczkę, to spójrz na mnie. A jak nie będzie miał ochoty, to co? No to trudno. No to nie będzie patrzył. No ale ten pasiasty krzemień to ze świętokrzyskiego. No tak. No tam u nas. Od razu. A potem przejdziemy do tego, co chcę. W 47 minucie. A dobrze, zaczynając. Ciach. No może Bo wy złe treści publikujecie. To. No.
to prawda, my chcemy tam... To możecie lecę milion mieć, tak wam nie dam. Dupy nas pocałucie. Sami zrobimy tak. Myśmy sobie... No, mam w domu. Dostałem. 100 000 dostałem złoty do godziny, także... To jedziesz teraz, ty. Ja będę się przysłuchiwał. Ładnie się Kiwaj głową. Ale czekaj, to jak mi Adam pytania napisze, to wszystkie pominę. Żadnego nie zadam. Mówię... Ku ucieszy Adama na pewno. Adam! Tak samo jak próby samobójcze. Uwielbiam takie prace. A kto robił relacje i to nagrywał? Kto nagrywał? Taki... Dawid, no nie wyprzesz się, no. Wyprzesz się, no. Gdzie on był tą głową? Tą głową gdzie był? Gdzieś tam wsadził tę głowę. Znaczy, taka złowroga taka. Czarna. Złowroga. Złowroga. Ludzie zweryfikują. Tak, internet zweryfikuje, nie? Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!